Gdzie my znajdziemy Franka Barnabiego? To jest pytanie. Tutaj jest... How marvelous, Holmes. A city within a city. Indeed, those lanterns are delightful. It is as though we have been transported to the Orient itself. Czy my tutaj coś znajdziemy? O! May I ask you something? I'm bone tired, but yes, I'll help you. Pan Frank Barnaby. Miejscowi twierdzą, że jest właścicielem sklepu Barnaby's Hidden Gems w Chinatown, gdzie sprzedaje kamienie szlachetne. No dobra, pytanie, gdzie ja znajdę ten sklep. Tu jest jeszcze jakieś przejście, no to wejdźmy tutaj. Hej, moment. Barnaby's Hidden Gems? Locked. No one's here. Zamknięte. A wiecie co? Czy ja mogę tutaj już sobie coś połączyć? Niestety nie. Sklep jest zamknięty, ale... Rather unassuming for a jewelry store. Damn, he at it again. Barnaby still owes you. If he can't pay in greenbacks, he'll pay in blood. Bardzo ciekawe. Podsłuchaliśmy rozmowę. Rozmowa dwóch wściekłych facetów w pobliżu Barnaby's Hidden Gems ujawnia, że mogą znać pana Barnabiego. Do you know anything about this? I'm bone tired, but yeah, I'll help you. Pan Frank Barnaby. Dwaj zdenerwowani dżentelmeni twierdzą, że Barnaby jest im winien pieniądze. Ma reputację alkoholika i w tej chwili upija się w miejscowym barze o nazwie Gator w dzielnicy kreolskiej. Można go poznać po żółtym kapeluszu i zielonej marynarce. A my już byliśmy w tym barze. On jest gdzieś... O właśnie, tutaj jest ten znak. Gator Bar. No to idziemy tutaj. This place is a Spartan charm, does it not? It does. My soul will always yearn for London's gloom, but it reminds me of Cordona in a nice way. Do you know anything about this? What makes you think I can be of any help? Dobra, musimy iść do tego baru i znaleźć Franka Barnabiego. Wiecie co? Na pewno ten bar tutaj gdzieś jest. Ja wiem, że tu jest troszeczkę mały chaos. Na pewno nie w tę stronę, no to trzeba iść tutaj. Właśnie. To on? Can I ask you a question? No, I not heard about that. Sorry. Ja już myślałem. O, a może on? Barnaby, unconscious but with his eyes open. Nieprzytomny? Look, Watson, the two of you are just alike. Oh, great. So I look like a haggard alcoholic. Co my tutaj znajdziemy? O, zaproszenie? Zaproszenie na aukcję. Panie Barnaby, Bank Greya zaprasza pana do wzięcia udziału w zamkniętej licytacji. Z przyjemnością wystawiamy na sprzedaż kolekcję rzadkich i niezwykłych opali czarnych. Proszę skontaktować się z naszymi pracownikami, aby uzyskać więcej informacji. Uprzejmie prosimy o ubranie czystego garnituru oraz zachowanie trzeźwości. Kolejny hańbiący incydent zmusi nas do wykluczenia pana z listy kupujących. Eureka! What have you got? An idea. First, we'll need Mr. Barnaby's clothes. Ubrań Barnabiego. Holmes. Watson, time is of the essence. You will go to the bank, not as yourself, but as Frank Barnaby. Holmes, we look nothing alike. The hat and coat will do the heavy lifting. Just stay cool, play the part, and no one will notice the difference. Trust me. Holmes, must we really indulge in this farce? It worked in Switzerland, didn't it? Sure, if you redefine the word worked. No i proszę. Watson jako Frank Barnaby.
mamy zaproszenie. Ubrania pana Barnabiego posłużą jako przebranie dla Watsona. Pan Barnaby jest sparaliżowany, śpi na stole w barze, jest podobny do Watsona. Dobrze. My tutaj dowiemy się więcej rzeczy pewnie na tej licytacji, więc idziemy. Miejmy nadzieję, że tamtych dwóch gości mnie nie zaczepi. Bym musiał... Where's my cash, Frank? In the bartender's tip jar? Ups. Lepiej, żeby tędy nie iść. Może pójdziemy dookoła, bo wiecie co, żeby się tym ludziom nie narażać, to pójdziemy dookoła. Od razu na licytację. O. Where's the money, Barnaby? Wszyscy go zaczepiają o pieniądze. I'll wait here so as not to arouse suspicion. Mr. Barnaby. Right you are. Shop owner. Right. Your invitation, sir? Here you go. You okay, sir? Seem to have the jumps. I'm in a rush. Come on in. No i super. Wchodzimy do banku na licytację. Wow. Okej, no to trzeba się tutaj... Heavens, I never seen gems so big. I simply must have them. Trzeba się rozejrzeć. Opal czarny, pochodzenia Australia, waga 40 karatów, najrzadziej spotykany kamień. Proszę się, uważa się, że jest kawałkiem kosmicznej skały, która spadła na ziemię. Okej. Tutaj. Opal czarny, pochodzenia Australia, waga 40 karatów. Dobra. Hej, a jeszcze tutaj zobaczymy, co tu jest napisane. This might be useful. I'll make a note. Tablica z nazwiskami filantropów. Bank Greya pragnie podziękować swoim dobroczyńcom oraz upamiętnić ich nazwiska. Cała lista. No dobrze. Skoro nam się to przyda. Teraz co? No może porozmawiamy z tą panią tutaj. Morning, sir, and welcome to the E.W. Gray Banking House. The auction will begin shortly. Name's Zoe Clemens, and I'd be delighted to help you. Pleasure to meet you, Miss Clemens. I am Frank Barnaby. I do have some questions, if you don't mind. Forgive my curiosity, but who was the previous owner? Sir, I ain't at liberty to disclose them details. These gems are rather curious. What can you tell me about them? These rare beauties are black opals, all the way from Coober Pedy, South Australia. When they catch the light, the dark stone becomes a brilliant rainbow. It's something special. It doesn't say where these stones came from, no provenance, no previous owner. I'm starting to suspect they were illegally procured. What? We would never. I can assure you these gems were bought from one of New Orleans' most upstanding citizens, a philanthropist no less. If you would like to know more, I could get my manager. You old dog, Barnaby. Didn't think you'd sober up for the auction. An hour ago, you were 3 sheets to the wind. Oh, you know, I hold my liquor better than most. And the auction was an important business opportunity. An important business opportunity. Ha! What have you done with the real Barnaby? Well, maybe I'm drunker than I thought, mister. Mister? What's wrong, Frank? You're looking pale. Don't you recognize your old pal, Grub? Przyjrzymy się jemu. Kapelusz. Wielki kapelusz z wełny. Za duży. No dobra. Szeryf. Grup. Wysokie stanowisko. Laureat nagrody złotego rewolweru. Dumny czy pozer? Luksusowy materiał. Dba o wygląd. Wypolerowane paznokcie. Modny albo nie znosi brudzenia sobie rąk. I
teraz modna zmora, bezzemny pies. Pies doszczeka i nie ma za... Myślę, że to. Portret postaci Sheriff Group. Sheriff Group to tak naprawdę pies, co szczeka, a nie ma zębów. Próbuje stworzyć wrażenie bycia ważną osobistością w życiu Nowego Orleanu. Jest on jednak tylko małym kółkiem zębatym w rządowej maszynie. Czuje się on tak naprawdę niekomfortowo i nieprzyjemnie w swojej roli, że próbuje to sobie rekompensować idiotycznymi turniejami, modnym ubiorem oraz groźnym zachowaniem. Sorry, Sheriff, but I don't have time for this. Now, Frank, when I'm talking to you, everything else waits. If I want to talk, you talk. If I say jump, you say off which pier. Do we understand each other? Yes, sir. Good. Now, while I have you, there's the matter of your outstanding fines. I've been more than reasonable, but I'm afraid the bills come due. Fines? Right, I'm afraid I don't have anything on me. That's funny. Ain't you at the auction? I weren't born yesterday, Frank. Now, assault, battery, disorderly conduct, that's serious stuff. You got off easy, but if you don't pay up, things get a whole lot worse. Look, Sheriff, I'm not actually... Whoa, whoa, whoa. Think careful now, 'cause Frank Barnaby only owes us cash. But fraud, impersonation, that's weasel behavior. And you know what we do to weasels round these parts. Feed 'em to the gators. So, Frank, what's it gonna be? Here's all I have. Mighty fine of you. The people of this parish deserve peace. They don't take kindly to visitors. Don't miss that boat tomorrow morning, Doctor. 3 nowe materiały dowodowe. Miejscowy szeryf przejrzał na wskroś przebranie Barnabiego. Nalega, abyśmy jutro rano opuścili Nowy Orlean. Przynajmniej jedna dobra rzecz wynikła z tej porażki. Nie ma już sensu nosić śmierdzącego stroju Barnabiego. Pora wrócić na statek i przebrać się, aby uniknąć reputacji tego człowieka. Pracownicy banku wymsknęło się, że opale czarne zostały zakupione od jednego ze znamienitych filantropów w mieście. No dobra. Czy mamy tu jakieś nowe informacje? Mamy tak, spotkanie z szeryfem i bank Greya, a tutaj... Okej, czyli jednak cały czas 2 dobrze dopasowaliśmy, jednego zielonego nam brakuje, żeby cokolwiek tutaj zrobić. Czy my tutaj wszystko już przejrzeliśmy i tak dalej? To wychodzimy. Holmes? I told you, Holmes. I told you it was a bad plan. Now we're penniless and wanted criminals. Hysteria gets us nowhere, Watson. Tell me what happened. The sheriff saw right through me. He knew who I was from the start. Extorted me for every coin I had. Bah, all that matters is what you learned about the gems. I shan't discuss it while still wearing that blighter's clothes. I'm going back to the boat to get changed. Dobra, wracamy na statek, żeby się przebrać. Czy jeszcze coś tutaj się pojawiło? Nie. Jak najszybciej na statek. A pox on the crew. O, tutaj jest ten gościu. No, no! Was that your luggage again? I don't understand. We just got it back in order. Oh, bollocks, now our clothes are in the bloomin' water.
It was like the luggage had legs of its own. Oh, Mr. Pratchett will have my head. I ain't sure what you did to the sheriff, but it must have been something real hairy to have him chuck your luggage off the pier. With respect, miss, have we met before? If you were the real Frank Barnaby, yeah, we would have. But where are my manners? I'm Lucy. And you are? John. I didn't mean to be rude. I've just had a difficult day, miss. Well, it's barely noon. And you've already made an enemy in Sheriff Grubb. The man starves his gators just in case someone crosses him. John who? Watson. Well, Johnny, if you plan on sticking around, you better change that suit, or Frank's reputation will catch up with you. And then you'll be a John Doe. Alas, I think one of those gators is currently devouring my spare clothes. You've got yourself in a fine pickle. All right, come on board the Nymph of Louisiana, and I'll sort you something to wear. The nymph? Is that what it sounds like? Why are you helping me? Well, let's just say you ain't the only one who's had run-ins with the sheriff. Way I see it, this city deserves better. Now quit your stalling and head on over to the Nymph. I'll be in room 6. This Mr. Barnaby is proving rather useful. Perhaps you're not so different after all. One more word, Holmes, and I'll hand you over to the sheriff. Sorry, was that John talking or Frank? Go annoy someone else while I visit the nymph. Idziemy na nimfę do pokoju numer 6. Dostaniemy jakieś ubrania. Well, look at you. All dressed up with nowhere to go. I can't thank you enough. As I was saying, our journey has hardly gone to plan. We seem no closer to finding our missing people than when we left. Well, if there were anything to know, Champagne'll know it. She's across everything in New Orleans. Look for her in the fisherman's village behind the Creole Quarter. Thank you again, Lucy. I shall make my way there now. Good luck, Johnny. Keep out of trouble. No i okej, mamy amerykański strój i pewną informację. Forgive me, Watson. The difference is plain as day. What a remarkable transformation from Barnaby. If we're critiquing wardrobes, Holmes, maybe you can explain why you used to roll just one sleeve up. Did you get bored halfway through? Proszę bardzo. I teraz tak. Lucy twierdzi, że kobieta znana jako Champagne wie wszystko i może nam pomóc. Mieszka ona w dzielnicy rybackiej za dzielnicą kreolską. Tutaj pojawiło się coś nowego. Ale to nie jest to, czego szukamy. No dobra. No to lecimy. Dzielnica kreolska, dzielnica rybacka za dzielnicą kreolską. No to trzeba jak najszybciej się tam przedostać. My już tam byliśmy. I teraz trzeba znaleźć jak najszybszą drogę w tamtą stronę. O właśnie. Tam jest ta dzielnica rybacka. Miejmy nadzieję, że szybko w miarę pójdzie nam odnalezienie Champagne. Ten gościu mi na pewno nie pomoże. Ten gościu raczej też nie. O, piesek. Nawet 2. Tocqueville? Lafayette! Hush now. No offense, Sheriff. Them two don't take kindly to gents, especially foreigners. How can Champagne help you? Trip to the bayou? Feeding a huge crocodile? Some other time, perhaps. Word has it you know everything that goes on round these parts. Maybe, maybe not. What you want to know? The bank in town recently purchased a valuable collection of gemstones from a wealthy man. What do you know of it? Sure. I hear everything. This time I tell you for free. Next time, you pay. Thank you. May have been 1-2 weeks ago. Rich man's butler sold him some black opals. And this rich man is? Don't know his name, only that he from the French Quarter.
Folk back in town could take you there. That's all I know. You need a boat? I hire 'em out for dollars. Or a bottle of you-know-what. Thank you for the offer and the help. No dobra. Champagne opowiedziała nam nieco o handlarzu czarnymi opalami. Jest bogatym człowiekiem z dzielnicy francuskiej. Ale czy... Tak jest. A jak Arneson, najbardziej prawdopodobnym sprzedawcą klejnotów, który kryje się za literą A z telegramu pochodzącego z Instytutu Edelweiss, jest Arneson z dzielnicy francuskiej. No dobra. Pytanie teraz. Careful. Nolans may look welcoming. Not every smile is Pytanie, kto nam pomoże teraz, żeby... I feel much better in this suit, even if it is not mine. Z dzielnicy francuskiej. Are you able to help me? Oh, I've heard talk. Przechodnie sugerują, aby pojechać dorożką spod budynku administracji portowej do dzielnicy francuskiej. No i bardzo dobrze, to jest naprawdę dobra wskazówka. No to pojedziemy sobie dorożką spod budynku administracji. Pytanie, czy ja mogę... O właśnie. Taka szybka podróż i jest dorożka. Tak jest. French Quarter and get us there fast. Wygląda na to, że sprzedawca kamieni szlachetnych, do którego odnosi się A w telegramie z Instytutu Edelweiss, to pan Arneson, bogacz, który mieszka w dzielnicy francuskiej. Proszę bardzo, my jesteśmy w tej posiadłości. You know, Watson, the opulent mansions and stifling heat remind me of my time in the Mediterranean. Cordona does sound rather magical. Do you think you shall ever return? I don't know. That place was home to some of my greatest memories and some of my lowest moments. Okej. Trzeba by było jakoś dostać się do tej posiadłości. Pytanie, czy to jest ta posiadłość tu na wprost? I'm not used to this warmth and humidity. Hopefully our Arneson has a shady garden. Okej. Trzeba się tutaj troszeczkę rozejrzeć. Gdzie może być ta jego posiadłość? To może być tu. Ale to może być też tu. Ja właśnie tak się zastanawiam. Albo może być to jeszcze dalej. O właśnie, nawet tu. Lord help me. Excuse me, miss. Are you all right? What is your name? Eula, sir. Waiting for someone, Eula? Yes, sir. My brother Davy. He works for Mr. Arneson in that mansion yonder. Been 5 days now since I last heard from him. Come now, why all the tears? Something happened to Davy. I feel it in my bones. Do you think he may have left the premises? No, sir. Davy, he ain't like you and me. He's smart in some ways, but he can't talk. Not a word.
He's pure and kind. Fear not, we will look for your brother. One presumes this gate is locked. Is there any other way inside? There's another entrance through the stables you could try. That's where I meet Davy normally, but I couldn't get in. See, I couldn't find the key. It wasn't in its usual spot. Please hurry, sir. Find him for me. Rozdział 5. Zgroza na progu. Posiadłość Arnesona. No i okej. Pod posiadłością Arnesona stoi kobieta o imieniu Eula. Martwi się o swojego brata Davy'ego, który jest niemową i nie dał znaku życia już całe 5 dni. Davy mieszka u Arnesona i zazwyczaj nie opuszcza jego posiadłości. Co się stało z Davy? I to będzie nasze pierwsze zadanie, żeby się dowiedzieć. No way in. Okej, tędy nie wejdziemy. Natomiast jeszcze można spróbować tędy. Mocne, zamknięte od środka. Naoliwiona, ślady błota często używana. I rather wish my lockpicks had not been lost in the river. Along with all our clothes, books, tea. Ale ze stali mocne, brak uszkodzeń. O! Ugrzęzła jest tu od dawna. Pytanie, po co ją przesuwaliśmy? Bardzo interesujące. Co my musimy tutaj zrobić? Please, Lord, protect my brother. Okej, chciałbym, tylko muszę znaleźć jakieś rozwiązanie. Jak to zrobić? O! Ciężki, pokryty pyłem. A tutaj? Połamane łodygi, pęknięta. Klucz. Mamy klucz. This must be the key to the stables. Okej, klucz do stajni. No dobra, przeszukajmy troszeczkę tej stajni. Animal has been suffering for days. It's dehydrated, Holmes. Without water, it will die. Umierający koń. Cayenne pepper. Half empty. Or as Watson would say, half full. This might be useful. Woda dla konia. Myślę, że to jest dobry pomysł, żeby dać temu koniu pić. At least that's one life saved.
No i dobrze. Zobaczmy, koń zaczął pić wodę zaraz po tym, jak została mu podana. Wstał i ożywił się. No i bardzo dobrze. Słuchajcie, moi drodzy, jesteśmy w posiadłości Arnesona. No i tę lokalizację będziemy przeszukiwać już w następnym odcinku. Moi drodzy, jeśli podoba wam się gra z Sherlockiem Holmesem i Watsonem, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Zostawcie również subskrypcję i dzwoneczek, żeby wiedzieć o każdym nowym filmie i o każdej nowej serii. Możecie również wspierać mój kanał. Link do Patronite'a jest w opisie tego filmu. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie.